O man, ale burza właśnie przeszła. Po prostu błysnęło nagle. Zrobiło ciemno i zaczęło walić gradem i deszczem. Wow, aż się cały kanalik tutaj zapełnił. Masakra. Teraz tam idą te ciemne chmury. Super to wygląda. No, na kamerze może nie aż tak. Oh man. A to było takie znienacka, bo akurat siedziałem w kuchni. To wow. Tam idą jakieś kolejne chmury, może... Nie, strasznie słabo jakoś. Dobra, a muszę pizzę wyciągnąć. A, jestem głodny, zaraz będę jadł. Ha. Gorące. Się narobiłem dzisiaj. Sprzątałem, umyłem naczynia, odkurzyłem wszystko. Popracowałem, poedytowałem filmiki, no ale... A, muszę się napić. No ale tak to jest, jak się chce być dobrym mężem. Dobra, usiądźcie sobie teraz wygodnie. Bo powiem wam, jak to właściwie było, jak to właściwie jest, jak to wyszło z tym e-sportem całym, okej? Zaczęło się od tego, że kilka dobrych lat temu wpadłem na pomysł w prywatnej szkole, gdzie pracuję, żeby poprowadzić takie wykłady dla rodziców, również i dla dzieci, znaczy dla dzieci to już trochę później, przede wszystkim dla rodziców, o grach, o internecie, o gamingu jako takim, o uzależnieniach i o tym, jak to wszystko zmienia świat wokół nas, jak to wpływa na relacje międzyrodzinne, jak i również na ogólnie na wychowanie i edukację, bo no, nie da się ukryć, że dzieci mają zdecydowanie inne zainteresowania teraz niż miały 20 czy 30 lat temu, w czasach, gdy całkiem duża część, jakby to powiedzieć, ciała pedagogicznego się szkoliła. Okej, tak to ujmijmy. No i był to taki pomysł, no i także takie wykłady poprowadziłem, rodzicom się bardzo spodobało i właśnie spodobało mi się na tyle, że rozpropagowali w ogóle ten pomysł w swoich szkołach, w szkołach ich dzieci, prawda? Za co bardzo dziękuję oczywiście wszystkim tym rodzicom, bo no, dzięki temu jestem teraz tutaj, gdzie jestem dzisiaj. No i zaczęły napływać do mnie zgłoszenia, żeby poprowadzić taki wykład w szkole A, w szkole B. A może mam wersję dla dzieci? No właśnie, bo wersja dla dzieci pojawiła się później, była wersja tylko dla rodziców. Bateria się rozładowała, musiałem podłączyć kamerkę. Dobra. No dobra, ale gdzie skończyłem? W każdym razie, tak więc rodzice, którzy byli na tym wykładzie, rozpropagowali ten pomysł w swoich szkołach, dzięki czemu miałem okazję poprowadzić takie wykłady właśnie już w placówkach publicznych, gdzie uczęszczają dzieci tych rodziców. Bardzo dziękuję tym rodzicom właśnie za to, że dokonali czegoś takiego, bo po pierwsze było to bardzo miłe, a po drugie no dzięki temu jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem, prawda? No właściwie skoro już jesteśmy przy podziękowaniach, to również dziękuję Arkowi, no bo jakby nie patrzeć to jego fame w komentowaniu, no bo chłopak naprawdę dobrze to robi i zasługuje na to, żeby mieć rozgłos. Jest dla mnie takim, i był dla mnie takim bodźcem, żeby w ogóle zacząć ten mój mały kanalik na YouTubie. Chociaż muszę powiedzieć, że właściwie bloga
Tak, bloga mam dłużej niż Alek profesjonalnie komentuje, także przynajmniej tyle. Okej, w każdym razie. Wracając do meritum. To właściwie potem to wszystko już było tak nagle. Bo nagle dostałem wieści, że powstaje klasa o profilu sportowym w Opolu. Nagle dostałem propozycję, żeby tę klasę w ogóle poprowadzić. Nagle musiałem udowodnić, że wiem, jak to się robi i wiem, co robię i wiem, co trzeba zrobić. A gdy wszystko się udało, też nagle się wszystko udało, gdy nagle dostaliśmy zgodę od Ministerstwa Edukacji, żeby taka klasa powstała, gdy nagle budżet na komputery został zatwierdzony przez ratusz, to wtedy tak naprawdę mnie to uderzyło, jak wielkie to jest i niesamowite, bo to jest, wiecie, to jest takie coś niezwykłego, przekuć hobby, takie zainteresowanie po prostu od najmłodszych lat, pasję w zawód i to na szczeblu w ogóle państwowym, jakby nie patrzeć. Okej, ale no właśnie. Pasja pasją, sukcesy sukcesami, ale wtedy właśnie mnie to uderzyło i specjalnie w ogóle użyłem słowa uderzyło, bo wtedy dopiero zdałem sobie sprawę tak naprawdę, jaki ja malutki jestem, jakie to wszystko jest ogromne i no nie powiem, no jak każdy. No bo każdy, gdy na coś wyczekuje, gdy antycypuje czegoś wielkiego, no to przeżywa tremę i stres. I ja akurat jestem właśnie na tym etapie, że po prostu no ale dobra. Jedno, co mogę powiedzieć na pewno, to że dam z siebie wszystko. I tak jak ten projekt jest wielki, tak będzie jeszcze większy. I jeszcze raz to powiem, dam z siebie wszystko. Początkowo będziemy skupiać się na LoLu i Overwatchu. Zależnie od preferencji i predyspozycji uczniów, no bo nie ukrywajmy, że o ile LoL jest darmowy i szeroko dostępny, to na przykład z Overwatchem możesz być problem, bo trzeba go faktycznie kupić. Z kolei... No właśnie, Arek obiecał też, że pomoże z LoLem. Jeszcze raz muszę mu podziękować, nie da się ukryć, że to jest bardzo miłe z jego strony, że myśli o swoim starszym bro. No ale właśnie, nie myślcie sobie, moi drodzy, że całe lekcje będą poświęcone tylko nagraniu. O nie. To będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo jasne, o ile będziemy grali, i to nie raz w tygodniu, to nie będzie tak, że to będzie tylko gramy sobie sparring i tylko omawiamy to i nara, cześć. Nie, będziemy grali z jasno określonym celem danego dnia. Ale nie myślcie sobie, że lekcje to będzie tylko granie. O nie, jasne. Ja wiem, że im dłużej się gra w jakąś grę, im częściej, tym lepiej się ją zna, tym lepiej się ją rozumie, ale spójrzcie na to też trochę inaczej. Otóż gdy ja byłem młody, gdy ja byłem młody, to tak naprawdę wszystko to się dopiero rozwijało, więc dorastałem razem z tym wszystkim, razem z internetem, grami, komputerami i tak dalej i największym tym boomem technologicznym. I byliśmy wszyscy przez to właśnie kształtowani, a wydaje mi się, że teraz właśnie tym młodszym pokoleniom tego brakuje, bo wzrastają już ze wszystkim tak jakby na gotowe, jeżeli można tak powiedzieć. Brakuje im takiej dyscypliny, organizacji i samozaparcia. O, to dobre słowo. Tak, to dobre słowo. Będą lekcje z grania z narzuconym tłem, z narzuconym jakimś celem, który trzeba osiągnąć tym razem i to wszystko ma służyć rozwojowi, głównie samorozwojowi. Będą też lekcje obowiązkowo, nie da się ukryć, o tematyce około gamingowej, około e-sportowej. Zamierzam poruszać takie tematy jak prawna strona YouTube'a i Twitcha, jak etykieta internetu, czyli netykieta, jak hejt i toksyczność, jak kreowanie własnej marki,
gdyż ci młodzi ludzie muszą nauczyć się, jak wykorzystywać te najnowsze technologie ku własnemu zyskowi, prawda? Nie ukrywajmy, wszystko to w ramach dyscypliny sportowej, no bo e-sport to sport, prawda? A oni będą, lub co najmniej chcą być, zawodnikami e-sportowymi, prawda? I to wszystko ma na celu przygotowanie tych ludzi do takiego odpowiedzialnego i świadomego grania. Grania, które ma ich rozwijać, ma służyć na korzyść ich przyszłości. Do zawodu, jaki tak naprawdę dopiero powstanie. Do bycia odpowiedzialnym, obeznanym w temacie, bycia dorosłym człowiekiem w tym nowym świecie, nowych technologii i tak jak tu siedzę. Normalnie się mówi tak jak tu stoję, no, siedzę. Pod cieplutkim kocykiem. Z moją małą pizzą. Z wodą. I książką, którą prawdopodobnie w ogóle wykorzystamy w trakcie zajęć. Czemu ja tak powiedziałem? Hejtoholik. Tak jak tu stoję. Czemu ja powiedziałem stoję? Tak jak tu siedzę, to obiecuję wam, że włożę całe swoje serce i duszę w to, żeby to był niesamowity i przyszłościowy projekt. Prawie się wzruszyłem. Nie, ale serio. Wow, to będzie coś. I o ile zżera mnie trema, jak nie mogę po prostu, to nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Muszę coś zjeść. Co? Jest drugi sezon Konosuby, a ja nic nie wiem? Co? O, oglądamy! O, kurde, wróciła.